No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku, jak w zeszłym roku, zajmiemy się tematem top 3 najpopularniejszych samochodów w danej kategorii cenowej na Otomoto. Także oglądajcie. W tym odcinku, zresztą przypomnę jeszcze, że zajmujemy się oczywiście samochodami elektrycznymi występującymi na Otomoto. Analizujemy to pod względem ilości dostępnych ofert. Nie analizujemy oczywiście też rzeczywistej sprzedaży. No i ogólnie też porównujemy to do tego, co widzimy na ulicach, jak dużo tych samochodów się pojawia, czy na ulicach, czy u nas w warsztatach. Mamy teraz trochę więcej wiedzy. Tutaj też chciałem podziękować jeszcze raz Łukaszowi Kalinowskiemu z naszego warsztatu certyfikowanego w Mrągowie. On ma bardzo szeroką i głęboką wiedzę na temat tych samochodów z pierwszego, nazwijmy to, pułapu cenowego, więc też się z nim w tej sprawie konsultowałem. Wracając do samej listy, ja zajmę się oczywiście top 3, ale też troszeczkę napomknę o innych samochodach, które tam się znajdują. I tutaj na tej liście nastąpiła w stosunku do zeszłego roku bardzo istotna zmiana. O tym też już mówiłem z Łukaszem podczas wizyty w jego warsztacie w Mrągowie. Zniknęły z top 3 trojaczki. Trojaczki w rozproszeniu nawet na modele, gdyby je połączyć wszystkie, nie są w stanie wygenerować takiej ilości ofert, żeby znalazły się w top 3 na Otomoto. I trochę to rozumiem, z tego względu, że trojaczki wpadły w taki specyficzny segment bardzo tanich samochodów w tej chwili. Oczywiście mam na myśli samochody elektryczne, które już kosztują poniżej 10 tysięcy. Dodatkowo, szczególnie te wcześniejsze modele, czyli powiedzmy lata 11, 12, 13, to są samochody, które już mają duże przebiegi i dosyć mocno zdegradowane baterie. Ogólnie przyjąłbym taką zasadę, że jeżeli bateria z tego rocznika ma 70% przydatności, to jest dobry wynik. I w tym wypadku raczej szukałbym Aimiewa. Ale zostawiamy trojaczki, no bo trojaczki z listy zniknęły. Co się pojawiło na liście, co się zmieniło? Niezmiennie królem, albo inaczej, pojazdem z tej trójcy, powiedzmy najbardziej popularnych, pozostaje Nissan Leaf. Nissan Leaf pierwszej generacji jest zdecydowanym liderem w tej liście. Przypomnę, albo może powiem po raz pierwszy, jest to lista od 0 do 40 tysięcy złotych, czyli bardzo przystępne samochody elektryczne. I Nissan Leaf jest tutaj zdecydowanym królem. Możemy go znaleźć w dwóch wariantach, czyli z baterią 24 kWh, a nawet wersje z baterią 30 kWh występują w tym zestawieniu. Więc jedna rzecz, na którą zwrócił Łukasz, i jeszcze raz bardzo mu serdecznie za to dziękuję, to są progi. Ogólnie w tych Nissanach Leafach pierwszej, przedliftowych, czy jakkolwiek bym to nazwał, pierwszej generacji, czyli takich pierwszej generacji, roczniki 2000, tam teoretycznie 2010 do 2013, one mają problemy z korozją. I szczególnie Łukasz zwrócił uwagę na to, żeby sprawdzać progi. Jeżeli mamy rdze na progach, to samochód powinniśmy odpuścić lub ewentualnie zastanowić się nad nim głęboko, chyba że cena bardzo mocno przemawia za takim zakupem. Ogólnie Nissan Leaf, po rozmowie z Łukaszem, zresztą to z naszego doświadczenia wynika i też o tym mówiłem we wcześniejszym filmie, jest samochodem raczej bezawaryjnym, nawet wziąć pod uwagę takie roczniki. Oczywiście zawieszenie po 10 latach to jest temat, który będzie wymagał zastanowienia się albo inaczej sprawdzenia na pewno. Na pewno trzeba będzie sprawdzić tarczobębny z tyłu, bo jak się o te tarczobębny nie dba, to one mogą wymagać wymiany, a ta wymiana, jeżeli chcemy to robić oczywiście zgodnie ze sztuką, tania nie jest i zdecydowanie układ klimatyzacji, czy tam ewentualnie kompresor klimatyzacji łamany na pompy ciepła w Nissanie Leafa jest bardzo ważny do sprawdzenia. Uwaga taka od Łukasza i ode mnie jest też taka, że raczej szukamy już Nissanów Leafów pierwszej generacji, po lifcie, czyli z inaczej umiejscowioną ładowarką pokładową i staramy się bardzo dobrze sprawdzać baterie. O co chodzi? Chodzi o to, że w Nissanach Leafach pierwszej generacji 24 kWh dosyć ciężko jest zresetować BMS, tak żeby on znowu pokazywał te 12 kresek i raczej nikt się na to nie zdobywa po to, żeby samochód sprzedać Wam. Natomiast w Nissanach Leafach pierwszej generacji z baterią 30 kWh to zresetowanie BMS-u jest relatywnie łatwe. I niestety możecie się bardzo mocno przejechać. Było parę takich przypadków, o których my wiemy, a też dodatkowo powiedział mi o nich Łukasz, gdzie ktoś, kto sprzedawał samochód, dokonał takiego resetu, a po tygodniu kupujący dowiadywał się, że jednak jego bateria jest w dużo gorszym stanie. Więc musicie, albo inaczej, nie musicie oczywiście, powinniście, albo dobrze by było, gdybyście podjechali do warsztatu, który ma do tego odpowiednie oprogramowanie. Serdecznie polecam EV Repair.
który będzie w stanie Wam sprawdzić, w jakim stanie rzeczywistym jest taka bateria. Ogólnie Nissan Leaf jest samochodem godnym polecenia. Ja osobiście posiadałem i używałem Nissana Leafa drugiej generacji, natomiast jeżeli chodzi o wnętrze, te samochody znacznie się nie zmieniły. Samochód, jeżeli chodzi o wygląd zewnętrzny, jest niezbyt ładny moim zdaniem. To jest znowu kwestia oczywiście gustu, natomiast jest samochodem jak na swoje gabaryty i możliwości wygodnym, bardzo fajnym na miasto, chyba jednym z lepszych, jeżeli chodzi o jazdę na miasto. Kolejnym problemem, i o tym naprawdę znowu jeszcze raz przypomnę, w ogóle Nissanów Leafów jest bateria. Baterie nawet jeżeli są w dobrym stanie, one dosyć szybko się degradują, także należy bardzo mocno zwrócić uwagę na to, żeby ta bateria była w jak najlepszym możliwym stanie. Nic poniżej 10 kresek ze wskaźnika nie należy rozpatrywać, bo po prostu ten samochód będzie nam się coraz szybciej degradował. Niestety Nissan Leaf nie ma aktywnego chłodzenia baterii. Nissan Leaf do tego korzysta jeszcze z pakietów kieszeniowych. Ja osobiście uważam, że to nie jest najszczęśliwsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o samochody elektryczne. Dlatego, jeżeli kupujecie taki samochód, to musicie wziąć pod uwagę to i dobrze sprawdzić baterię, o czym już mówiłem wcześniej. Następny w naszym zestawieniu, tym razem jest to pewna zmiana. Następne jest Renault Zoe. Renault Zoe oczywiście tutaj w tym jakby przedziale cenowym najczęściej występuje w tych takich pierwszych generacjach i one miały swoje wady. Tutaj też Łukasz, znowu za co mu dziękuję, zwracał uwagę na parę elementów. Jednym z nich kompresor, znowu klimatyzacji łamane na pompy ciepła. Na pewno trzeba zwrócić uwagę, czy nie ma jakichś wycieków, czy nie ma jakichś nieszczelności, coś co mogłoby powodować, że układ klimatyzacji nie będzie w przyszłości sprawny, bo to jest dosyć częsta przypadłość tych samochodów. Ponadto w wersjach przedliftowych, w pierwszych Renault Zoe dosyć często, oczywiście relatywnie znowu, występował problem z tylnym silnikiem. Po prostu kończyły się łożyska, silniki zaczynały szumieć, pojawiały się luzy, które powodowały, że te silniki się po prostu najzwyczajniej w świecie zużywały. Na to też już jest recepta. Będziemy mieli całkiem niedługo zestawy naprawcze do tego typu silników, także wszystkie nasze warsztaty będą miały możliwość remontu takiego silnika, jeżeli będziecie taką potrzebę odczuwali. I to zdecydowanie jest dobre rozwiązanie, bo niestety ogólnie do tych samochodów, których jest mniej, tak jak Tesli, dosyć trudniej z rynkiem aftermarketowym, części są stosunkowo droższe, więc remont akurat ma tutaj mocne uzasadnienie. Podkreślam, będziemy mieli taki zestaw, postaramy się też na jego temat nakręcić materiał. Samochód jest naprawdę fajny, kompaktowy, z tym relatywnie, przepraszam Was bardzo za to relatywnie, ale ja tak nadużywam tego słowa, czyli jest zrywny. I ja osobiście na przykład, gdybym chciał samochód do jazdy po mieście, to bardzo mocno zastanawiałbym się nad Renault Zoe. I to jest nasze miejsce drugie. Następnym pojazdem, który pojawił się na liście, to jest duże zaskoczenie. Oczywiście ten pojazd pojawił się w zeszłym roku też na którejś z list, nie pamiętam czy do 40, czy w wyższym pułapie cenowym. To jest Dacia Spring. Bardzo dużo Dacia Spring pojawiło się w tym zestawieniu i tutaj mam trochę problem, bo samochód jest relatywnie nowy. Kurczę, znowu to relatywnie. Bardzo nowy w stosunku do tych innych samochodów, które teraz omawiamy. Natomiast ludzie mają bardzo mieszane opinie na temat tego pojazdu. Samochód jest nowy, z drugiej strony wiemy, mieliśmy okazję też w nim siedzieć i z opinii klientów wiemy, że ten samochód jest po prostu zwykłym Chińczykiem, czyli jest to taki Avantier, przy okazji link na dole do filmu, testowaliśmy w zeszłym roku Avantiera, czyli taki bardzo prosty chiński samochód, po prostu w nieco lepszej budzie, z troszeczkę ulepszonym wnętrzem, z troszeczkę ulepszonym oprogramowaniem, ale jest to bardzo prosty samochód o bardzo niedużym zasięgu. I wybór pomiędzy tą Dacią, a na przykład właśnie takim Nissanem Leafem, czy chociażby Teslą, porównałbym do wyboru, który mieliśmy w latach 90. pomiędzy Matizem, a na przykład Golfem generacji drugiej czy generacji trzeciej. To jest po prostu taki trudny wybór. Tutaj mamy samochód dużo nowszy, który jest teoretycznie, jeżeli jest samochodem z pewnego źródła, nie był wypadkowy, może nawet być jeszcze na gwarancji, patrząc na roczniki, ale z drugiej strony jest to samochód technologicznie dużo gorszy, dużo niższy też w takiej gradacji jakby postrzegania zewnętrznego, samochód zupełnie nieprestiżowy i mający opinię jednak samochodu, który no, jest taką nie za fajną chińską kalką i gdybyśmy się uparli, to taki sam chiński samochód możemy jeszcze taniej kupić. Więc mam bardzo mieszane uczucia. Ciężko mi ten samochód polecić osobiście. Zachęcam do obejrzenia testów tego samochodu. Myśmy go nie testowali i chyba nawet testować nie będziemy. Natomiast na przykład pan Kornatowski robił takie testy, także myślę, że zamieścimy tutaj linka. Proszę sobie obejrzeć, wyrobić sobie swoje zdanie. Ja bym sobie takiego samochodu nie kupił.
decyzję pozostawiam Wam. Jeszcze raz, w mojej ocenie jest to wybór pomiędzy Matizem a Golfem generacji drugiej albo trzeciej. Potem na liście pojawił się też w dosyć dużej ilości samochód kolejny, który ja uważam za bardzo dobry pojazd i bardzo wytrzymały. To jest BMW i3. Nie ma go tam dużo, ale już jest bardzo widoczny w tym price poincie. Oczywiście mamy do czynienia z modelami o słabszych bateriach, w dużo starszych rocznikach, ale wciąż ten samochód mi się bardzo podoba. Wciąż jego wnętrze jest futurystyczne. Niektórym to przeszkadza. Mi się osobiście podoba sposób otwierania drzwi. Przypominam też, że nasz warsztat w Poznaniu ma bardzo dużą i głęboką wiedzę w temacie tego modelu i może Wam bardzo pomóc też w momencie, kiedy macie samochód ze Stanów Zjednoczonych. Nie jest mocno awaryjnym pojazdem. Naprawdę powiem Wam szczerze, bardzo rzadko trafia do naszej sieci w kontekście jakby napraw. Oczywiście trzeba robić przeglądy, trzeba o te samochody dbać, no bo to są samochody już leciwe i niedopatrzenia mogą się skończyć tak jak na przykład właśnie tarczobębny w Nissanie Leafie. Natomiast poza tym jest to samochód wart rozpatrzenia. Zresztą ostatnio nawet właśnie znowu Łukasz Kalinowski testował takie BMW i3 z bardzo dużym przebiegiem i też bardzo chwalił ten samochód, mimo iż też to była wersja z bardzo małą baterią, sprowadzona notabene z Norwegii. Jeżeli byście chcieli uzyskać więcej informacji na temat takich samochodów właśnie, jakby to powiedzieć, z pierwszego pułapu cenowego do 40 000, to myślę, że powinniście i odwiedzić kanał Łukasza i jeżeli macie taką potrzebę kupić taki samochód, to z nim się skontaktować, bo on tych samochodów już sprowadził bardzo dużo, ma bardzo głęboką wiedzę, a dodatkowo jest, co jest bardzo rzadko spotykane, uczciwym handlarzem, tak? Czyli sprzedaje Wam temat w momencie, kiedy wierzy sam w niego i nie sprowadza samochodów tylko po to, żeby na nich zarobić. Oczywiście zarobek jest ważny, ale nie maksymalizuje swojego zarobku poprzez sprzedawanie Wam kiczu. Także zdecydowanie go polecam. Chciałem być bardzo smart i chciałem jakby całą listę samochodów powiedzieć z pamięci i oczywiście się walnąłem. 4. pozycją był Smart. Czyli samochód, który też raczej rzadko przyjeżdża do naszej sieci. Jest to samochód już wycenowany dosyć nisko, szczególnie te pierwsze generacje tego samochodu. Samochód raczej dobrej opinii, jeżeli chodzi o awaryjność. Naprawialny. Są warsztaty, które się specjalizują w tych samochodach, są w stanie sobie z nimi poradzić. Baterie daje się wymieniać, baterie daje się regenerować, także wiedza na temat tego pojazdu jest dosyć szeroka. Znowu wydaje mi się, jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to Łukasz Kalinowski Wam zdecydowanie i chętnie pomoże. Ja osobiście ten samochód uważam za niepełnosprawny, to trochę brzydkie słowo, ale chodzi o to, że to nie jest pełnoprawny samochód dla mnie, bo jest samochodem dwumiejscowym. Więc ta wersja samochodu, czyli ta najbardziej podstawowa, w ogóle nie wchodzi w rachubę dla mnie jako samochód w takim rozumowaniu, więc ja, no chyba, że ktoś rzeczywiście chce, akurat jest przywiązany do marki albo uważa, że akurat ta technologia jest jakaś szczególnie dobra, to owszem, może sobie wybrać Smarta, natomiast dwumiejscowe Smarty w tych cenach, w których one są sprzedawane w relacji do chociażby Nissana Leafa, to jest absolutne nieporozumienie i ja osobiście bym się na taki samochód nie zdecydował. Jeżeli miałbym się decydować na taki samochód już, to prędzej wybrałbym trojaczka, który w stosunku, jeżeli chodzi o stosunek masy, czy inaczej pojemności, ilości siedzeń i w ogóle takiej użyteczności, jest zdecydowanie lepszy od Smarta. Mamy też Smarta, co prawda troszeczkę w nowszej wersji na naszym kanale, także przy okazji Wiktoria Wam tutaj wrzuci też linka do tego. Kolejne samochody na liście to są już pozycje, o których nie będę mówił bardzo szczegółowo. Przy okazji odwołamy się do materiału sprzed roku, gdzie o tych samochodach już trochę więcej mówiłem. Jest tam Fiat 500, jest tam e-Golf. Ani jednego, ani drugiego samochodu nie jestem w stanie z czystym sumieniem polecić. Fiat 500 ma duże problemy z bateriami i niestety wymaga to dosyć głębokiej operacji, żeby taki samochód przywrócić do życia. Później, jeżeli bateria się głęboko rozładuje, niestety nie ma tam dobrego zbuforowania i to jest duży problem, szczególnie tych, mówię, starszych Fiatów 500. e-Golf też ma bardzo słabą opinię i bardzo duże problemy z klimatyzacją, także na to należy zwrócić uwagę. Oprócz tego, że jest dosyć obszernym samochodem, no to znowu ja bym się szczególnie w ten samochód nie pchał. Pojawiło się parę Aixiamów, oczywiście były na tej liście też trojaczki. Trojaczki wciąż, mimo tego, że są leciwe, zdecydowanie polecam, bo trojaczków po prostu było dużo wyprodukowanych, tak jak Nissanów Leafów, są do nich części. Trochę problem jest taki, że niestety w tych starszych samochodach części są droższe niż by się wydawało i na przykład, to też podam jako ważny przykład dla Was, że im samochodu było mniej wyprodukowane, tym bardziej drogie są części. I tutaj taki przykład z życia wzięty. W momencie, kiedy myśmy naprawiali naszego Feniksa, czyli Mitsubishi Aimewa, maska przednia, ta mała klapka z przodu kosztowała nas prawie 1000 zł
i przedni zderzak kosztował nas 1000 zł. Kiedy to dla Tesli Model 3 nowy zderzak w zamienniku kosztuje nas 300 zł w zakupie, no powiedzmy, że dla klienta będzie to 500, a przednia maska kosztuje chyba z tego co pamiętam 800 zł netto. To są zupełnie inne ceny, a to są też dużo większe, wykonane z lepszych materiałów rzeczy. Przypominam, że maska w Tesli Model 3 z przodu jest aluminiowa, na przykład. Tak? I to jest duży kawałek aluminium wyprofilowanego i kosztuje dużo mniejsze pieniądze niż używana malutka klapka od Mitsubishi i-MiEV. Także jeżeli taki samochód kupujecie w ogóle używany, starszy, bardzo mocno zwracajcie przy zakupie na jego stan. Czyli raczej bym chyba nie rekomendował rozbitych samochodów, bo koszt naprawy może okazać się horrendalny ze względu na brak zamienników i drogie części aftermarketowe, w sensie używane części, a jeżeli samochód będzie w złym stanie, to naprawy też mogą być drogie. Co jest fajne, na przykład właśnie między innymi w trojaczkach, jeżeli są jakieś części w zamienniku, na przykład zestaw tarcz, czy zestaw klocków, czy jakiekolwiek inne materiały eksploatacyjne do takiego właśnie Mitsubishi i-MiEV, czy do takiego Peugeota Iona, czy Citroena C0, to są koszty śmiesznie małe. Ja pamiętam, że kupowałem bardzo dobrego producenta tarcze z klockami i wydałem za komplet przedni 130 zł. Także takie eksploatacyjne rzeczy są super tanie. Natomiast znowu, jeżeli samochód ma problem, jeżeli samochód jest uderzony, to koszt naprawy będzie duży. I to dotyczy wszystkich samochodów, których po prostu było niewystarczająco dużo wyprodukowanych. Nie ma zamiennika, bo nikt tego zamiennika do takiej małej ilości samochodu robić nie będzie, a części używane ze względu właśnie na to, że jest duży rynek zbytu, są horrendalnie drogie. Także niestety tak to wygląda i z tym musicie się pogodzić i coraz więcej ludzi niestety sprowadza takie samochody na części, a nie po to, żeby je Wam w całości sprzedać. Na tej liście pojawiło się też dużo innych pojazdów, m.in. Hyundai Ioniki, czy na przykład Ixiamy. Ja już nie będę się wdawał w szczegóły techniczne co do takich samochodów. Ogólną zasadę dotyczącą tego, jak uważać na te samochody, jak je dobierać, to Wam powiedziałem. Myślę, że jeżeli będziecie chcieli poznać więcej szczegółów i z kimś porozmawiać, to najlepszą do tego osobą będzie Łukasz Kalinowski z firmy Lukars, z naszego warsztatu certyfikowanego w Mrągowie. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie i serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nas by nie było. A na koniec chciałem dodać, że w następnym odcinku zajmiemy się pułapem cenowym od 40 do 80 i tam się sporo zmieniło, także tym bardziej serdecznie Was zapraszam.